Polska może zarobić, wchodząc w próżnię po derusyfikacji paliwowej w Europie, w tym w rafinerii Schwedt w Niemczech. Niemcy walczą o obniżkę cen energii dla przemysłu, Amerykanie tworzą klub surowcowy. Jest 4 listopada 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Polska może zarobić na derusyfikacji paliwowej Schwedt w Niemczech. Rugowanie ropy rosyjskiej na zachodzie daje przychody spółkom naftowym. Rola i zarobek Polski jako pośrednika może rosnąć. W tle jest gra o przyszłość derusyfikacji rafinerii Schwedt w Niemczech. Derusyfikacja paliwowa w przepisach europejskich. Dostawy paliw rosyjskich drogą morską spadły według danych Kepler o 500 tysięcy baryłek do 2 milionów baryłek dziennie. We wrześniu jest to wynik najniższy od 5 lat. Powód to sankcje zachodnie oraz ataki dronów Ukrainy. Reuters oblicza, że 4 największe spółki naftowe jak Shell, ExxonMobil, Chevron i Total Energies zanotowały wzrost przychodów z rafinacji ropy o 61% w trzecim kwartale 2025 roku względem drugiego kwartału. Dostawy paliw z Rosji do Unii Europejskiej mają na mocy propozycji legislacyjnej Komisji zostać zatrzymane od stycznia 2026 roku. Parlament Europejski zaproponował poprawki wprowadzające taki zakaz oraz weryfikację pochodzenia surowca przez urzędy celne. Propozycja posłów do Parlamentu Europejskiego zakłada walkę z tzw. farbowaniem ropy z Rosji poprzez zmianę świadectwa pochodzenia, omijanie restrykcji z użyciem floty widmo, a także dostawy za pośrednictwem krajów trzecich. Trwają negocjacje trójstronne z udziałem Komisji, Parlamentu oraz Rady Unii Europejskiej pod przewodnictwem prezydencji duńskiej w sprawie ostatecznego kształtu propozycji legislacyjnej. Oznacza to, że przepisy europejskie mogą na stałe zablokować ropę i paliwa rosyjskie w Europie, analogicznie do blokady gazu ziemnego z Rosji. Próżnia po Rosjanach jest wypełniana przez koncerny zachodnie, a zatem jest to szansa na wzrost roli Polaków. Operator polskich rurociągów PERN rozbudowuje infrastrukturę dostaw paliw, a Orlen dostarcza nierosyjski surowiec do Europy Środkowo-Wschodniej. Podcast Energy Drink informował, że PERN rozbudował bazę w Dębogórzu o 3 zbiorniki i planuje zwiększyć ilość stanowisk do odbioru paliw w porcie Gdynia. Pobliski naftoport w Gdańsku zaopatruje już rafinerię gdańską, płocką, a także Leuna w Niemczech. To także szansa na rozwój dostaw nierosyjskich do rafinerii Schwedt w Niemczech. Sankcje USA objęły rosyjski Rosneft, który posiada tam 54% akcji. Administracja amerykańska zwolniła z nich Schwedt na pół roku. Według Bloomberga oczekuje od Niemców derusyfikacji. Ekspansja Polaków w próżni po Rosjanach. To kolejny kierunek potencjalnej ekspansji Polaków dzięki przepisom europejskim, bo możliwa rewizja pochodzenia ropy może wykazać, że dostawy klasyfikowane jako te z Kazachstanu pochodzą fizycznie z Rosji. Potencjalna eksmisja Rosjan z rafinerii Schwedt to także szansa na powrót do rozmów o wejściu do tamtejszego akcjonariatu polskiego Orlenu lub Unimotu, które były w przeszłości zainteresowane akcjami mniejszościowymi Shella. W tym kontekście szczególnie istotne będą mechanizmy celne pozwalające weryfikować pochodzenie farbowanej ropy z Rosji. Ropa kazachska dociera do Schwedt od 2023 roku przez ropociąg Przyjaźń. KazMunayGaz oraz Rosneft Deutschland, znajdujący się pod zarządem powierniczym rządu w Berlinie, przedłużyły w październiku dostawy ropy na 2026 rok i zwiększyły wolumen ze 100 tysięcy do 130 tysięcy miesięcznie. Dostawy w 9 miesiącach 2025 roku sięgnęły 1,5 miliona ton ropy. Podsumowując, trwałe usunięcie ropy i paliw z Rosji na rynku europejskim tworzy próżnię, w którą wchodzą podmioty z Polski mogące powtórzyć sukces dywersyfikacji znany z rynku gazu ziemnego. Dostawy gazu spoza Rosji docierają przez Polskę na rynki regionalne. Trwają rozmowy o rozwoju eksportu do Słowacji i Węgier, czyli ostatnich klientów rosyjskiego Gazpromu. Podobna ekspansja jest możliwa na rynku ropy oraz paliw w Niemczech pod warunkiem faktycznej derusyfikacji. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Protest w Katowicach. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego organizuje protest w sprawie złego stanu przemysłu, górnictwa i hutnictwa. Przemarsz rusza dzisiaj o 15:30 pod Urząd Wojewódzki, gdzie o 17:00 ma się odbyć 2-godzinna demonstracja. Protestujący krytykują m.in. stan umowy społecznej o odejściu od węgla.
Miliardy na obronę. Rada Ministrów zaakceptowała przedłożony przez minister funduszy i polityki regionalnej projekt ustawy, który pozwoli uruchomić Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Będzie on służył m.in. ochronie infrastruktury krytycznej ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi m.in. o zabezpieczenie linii energetycznych i gazociągów. PGE staje w szranki wiatrakowe. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Tym samym projekt będzie mógł wystartować w aukcji zaplanowanej na 17 grudnia tego roku, podaje ta spółka. Istniały obawy, że nie będzie chętnych w aukcji zaplanowanej przez URE na grudzień. Rekordowa podwyżka opłaty mocowej. Urząd Regulacji Energetyki przewiduje podwyżkę opłaty mocowej w 2026 roku o ponad 50%, co oznacza wzrost składowej kosztu rachunków za energię. Ta opłata finansuje dostępność elektrowni w Polsce, której grozi luka wytwórcza. Moc na Bałtyku. Baza paliw w Dębogórzu po rozbudowie osiągnęła pojemność 500 000 m3, stając się największym i jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, wskazuje Pern w komentarzu dla podcastu Energy Drink. Nowe zbiorniki są istotne również w kontekście trwającej rozbudowy stanowiska paliw płynnych w porcie Gdynia. Inwestycja ta umożliwi w niedalekiej przyszłości obsługę tankowców o maksymalnej nośności zdecydowanie powyżej 100 000 DWT. Teraz wieści z Europy. Ulga dla energochłonnych. Niemcy chcą wprowadzić dopłaty do cen energii dla przemysłu energochłonnego od początku 2026 roku. Rozmowy z Komisją Europejską mają być już na końcowym etapie. Środki budżetowe zostaną alokowane retroaktywnie w 2027 roku. Firmy będą zobowiązane do udowodnienia inwestycji w efektywność energetyczną w zamian za obniżkę taryf. Podobnych ulg domaga się polski sektor. Cła as usual. Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że pracuje ona nadal nad przepisami o cłach na dostawy ropy rosyjskiej do krajów trzecich. Prace są kontynuowane, chociaż USA nie robią postępów w tej sprawie, a to Stany oczekiwały od Europy wprowadzenia takiego mechanizmu. Amerykanie wprowadzili do tej pory sankcje wobec Rosnieftu i Łukoila z Rosji, a wcześniej cła na dostawy ropy rosyjskiej do Indii. Groźba gazowa. ExxonMobil z USA i Qatar Energy z Kataru zagroziły Europie wycofaniem się z jej rynku, jeżeli nie zrezygnuje z regulacji o zrównoważonym raportowaniu CSDDD. Te przepisy wymagają od koncernów stworzenia planów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Parlament Europejski ma rozważyć poprawki CSDDD do końca roku. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad trwa. Drony Ukrainy trafiły tej nocy w rafinerię Kstowo pod Niżnym Nowogrodem. To 5. obiekt tego typu w Rosji pod względem przerobu ropy naftowej, który został w tym roku trafiony już 4. raz. Tąpnięcie naftowe. Źródła Bloomberga przekonują, że nowe sankcje USA wobec gigantów z Rosji widać już po spadku cen ropy ESPO, której nie chcą już przyjmować rafinerie w Chinach i Indiach. Odbiorcy w tych krajach mieli przerwać zakupy w Rosji także po objęciu sankcjami z nazwy rafinerii Shandong Yulong Petrochemical Corporation. Sankcje USA dotykają według Rystad Energy około 45% importu ropy z Rosji do Chin, czyli około 400 000 baryłek. Klub surowcowy. USA tworzą według sekretarza spraw wewnętrznych Doga Bergama klub krajów zainteresowanych uczciwym handlem surowcami krytycznymi. Do klubu miały już wstąpić Australia, Japonia, Korea Południowa, Tajlandia i Malezja. Surowce krytyczne są niezbędne w wysokich technologiach. To inna grupa niż metale ziem rzadkich. Rekord LNG. USA jako pierwszy kraj na świecie wyeksportowały 10 milionów ton metrycznych gazu skroplonego w ciągu miesiąca. Wstępne dane LCEG pokazują, że wysłały 10,1 miliona w październiku, bijąc rekord 4. miesiąc z rzędu przez uruchomienie projektu Plaquemines od Venture Global LNG i rozwój eksportu z Corpus Christi LNG od Cheniere Energy. Obie te firmy dostarczają LNG do Polski. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.